W 2016 roku w Polsce sprzedano 400 000 nowych samochodów, ale to były takie czasy, że jak poszliście do salonu i chcieliście kupić elektryka albo hybrydę, to nawet sprzedawcy odradzali Wam ten zakup. Efekt był taki, że w tych 400 000 sprzedanych nowych aut było zaledwie 160 sztuk elektryków i kilkaset hybryd plug-in. Jedna z nich jakimś cudem stanęła dzisiaj u nas w garażu. Funkcjonariusz policji Piotr Adamczyk w swoim nieoznakowanym radiowozie, czyli BMW F30 w sedanie, ale z bardzo nietypowym wówczas i nawet dzisiaj napędem, czyli hybrydą plug-in. Dzień dobry, panie władzo. Moje szanowanko. Szanowanko, jakie przekroczenie popełniłem? Wykroczenie? Wykroczenie? No dobrze wyglądasz, kurtkę są tylko założyłeś. Tak. Słuchaj. Powinna być niebieska. Żeby nie było, samochód jest z rynku polskiego. I mamy tutaj raport Carfax i od niego zaczniemy, ponieważ Carfax też jest popularny wśród tych, którzy sprowadzają samochody ze Stanów Zjednoczonych. Ale okazuje się, że można w Carfaxie sprawdzić też historię aut kupionych i w Europie, i w Polsce. I ta historia jest całkiem bogata, bo tutaj mamy taki Carfax i jasno nam pokazuje, który rok samochodu, że mieliśmy w nim dwie Szkody. Pierwsza w 2018 roku. To zaraz po zakupie Tutaj, chyba. Tak, gdzieś z przodu, ale niewielka naprawa. Druga Szkoda 2020 rok i tutaj już trochę większa naprawa, bo i nawet jest napisane, że szacunkowy koszt naprawy 14-15 tysięcy złotych. To był front, tam delikatnie z prawej strony. Jest napisane, które komponenty były uszkodzone, czyli mamy części nadwozia, oświetlenie i zawieszenie. Czyli coś tam było gmerane też w zawieszeniu. No widocznie gdzieś tam przy jakiejś kolizji dostał w koło, w rant, zderzak, pękł, światełko się stłukło. Nawet masz raport przebiegu. I serwisowy, że serwis był zrobiony przy 52 000, przy 58, przy 93, przy 113 i przy... Ostatni masz odczyt ostatni licznika przebiegu 129 000 kilometrów w październiku, we wrześniu zeszłego roku, 13 dokładnie, więc całkiem solidny raport. Chcielibyście poznać historię waszego auta albo auta, które zamierzacie kupić? W opisie do tego odcinka znajdziecie kod rabatowy, z którym zamówicie raport Carfax 15% taniej. Z hybrydami BMW ma całkiem spore doświadczenie. Wówczas miało, bo stawiali na nie przed innymi producentami. Pamiętasz, był taka trójka, która nazywa się Active Hybrid. Była. Ale ona nie była plug-inem, tylko była zwykłą hybrydą bazującą na silniku 6-cylindrowym i to jeździło jak klasyczna hybryda. Natomiast tak świetnie się sprzedawała, że wśród 2 milionów wszystkich trójek sprzedanych miała 5000 sztuk udziału, dokładnie. W tym może ze dwie w Polsce. W tym może ze dwie w Polsce, natomiast w tym wypadku było już lepiej, dopracowali tę technologię, zrobili wersję 330e opartą na silniku B48, czyli już na 2-litrówce. Tak. Dorzucili do tego silnika, bo to w zasadzie jest połączony komponent, jeden komponent, silnik spalinowy, elektryczny, skrzynia biegów, 8-biegowa Steptronic, benzyniak 184 konie, ten B48, do tego silnik elektryczny 88 koni i całkiem dużo newtonometrów, bo 250 newtonometrów, razem 252 konie i powyżej 400 newtonometrów. Bateria wylądowała tam gdzieś z tyłu w bagażniku. I niewielka, 8 kWh, ale ładować można było. No, proszę bardzo, tutaj. I ciekaw jestem po 140 000, jak wygląda sprawa przede wszystkim degradacji tej baterii i tego, jaki ona ma zasięg. Bo jako nowe to auto BMW mówiło, że przejedzie 40-50 km na prądzie. Właściciel, którego znamy, mówi, że przejeżdżał spokojnie te 35-40 km. Raz mu się udało wycisnąć takie 50 km z tego napędu. Natomiast dzisiaj jest podobno znacznie gorzej i zobaczymy, co będzie nam pokazywało. Co sądzisz o samym tym silniku B48? Bo jego jeszcze u nas nie mieliśmy na podjeździe nie używanym. mieliśmy, ale gadaliśmy o nim kiedyś. No wiesz co, to jest jedna chyba z lepszych benzynowych jednostek, zaraz po B58 bym powiedział. Bardzo mało awaryjny, bardzo mało jakby tu takich rzeczy się w tym samochodzie dzieje, jeżeli chodzi. Takich najczęstszych tematów, które tu się psują w tym silniku, to z układem chłodzenia. Pompa wody czasami kucnie, koszt w serwisie to jest około 900 zł samej pompy, więc to nie jest dużo jak na BMW. I czasami tutaj też padają termostaty, to jest cały tak jakby układ termostatów w tym aucie i to jest koszt jakichś 1000
600 zł, jak dobrze pamiętam, też w ASO, więc to jest tak na BMK to nie jest dużo, No nie? nie, to nie są spektakularne koszty. Nie ma problemów z turbinami, nie ma problemów z rozrządami, jakby tutaj BMW Mimo, że turbina jest dwukanałowa, nie? że Bo to jest turbina- twin scroll tak, już. Twin scroll, tutaj się trochę bardziej postarali. No wiesz co, no jakby, to tak jak z B58, no tu generalnie dużo nie robimy w tym motorze. Tylko wymieniamy olej co 8000 km. No, co 15. 10. Wiesz, Co no, 15. słuchaj, no BMK zaleca olej wymienić co 30 000. No wiesz, no z samej praktyki Tylko- wiemy, że to jest słabo. Tylko no. pamiętajmy tak, że w tym samochodzie przebieg ogólny to jest 140 000 km, ale silnik spalinowy, jak znam pierwszego właściciela i drugiego właściciela, który potrafi ten samochód ładować 3 razy dziennie, bo jedzie do pracy, w pracy ładuje, wraca, znowu ładuje, jedzie na zakupy, wraca, ładuje, więc prawie ten spalinowy tu nie chodzi, to on ma z 10 000 przebiegów do nowych. Nie chcesz kupić tanio dobrego silnika do BM-ki? B48? Podobno bardzo dobry. No, gdzieś to tanio sprzedam. A gdzie on stoi? Nie jeżdżony, nowy silnik w BMW. A cały ten układ elektryczny, akumulator, silnik elektryczny, no silnik elektryczny to jest bezobsługowy, wiadomo, nie? A bezobsługowy. tutaj on jest wbudowany ze skrzynią biegów w jednym dzwonie. Tak, tak. Zamknięty, więc jak rozumiem, tutaj nie trzeba grzebać, rozkręcać, Nie. wymieniać czegoś. Znaczy, generalnie w ogóle nie powinno się tu grzebać i warsztaty poza ASO nie powinny tego robić, chyba że mają przeszkolenie przy pracy przy samochodach elektrycznych. Ale hybrydowych. chodzi o wysokie napięcie? Chodzi o wysokie napięcia i no, nie powinno się tutaj grzebać. Jeżeli chodzi o autoryzowany serwis obsługi, no zadzwoniłem do nich z ciekawości podpytać, bo tych samochodów jest mało, więc to, tak wiesz, nie mamy doświadczenia z tymi bateriami i tak dalej. Słuchaj, Wymieniali już baterie w takich no właśnie pierwszych? teraz słuchaj, od 2018 roku, kiedy to auto wyjechało, to generalnie sprzedali kilka baterii. Ta bateria się składa z 5 jakby takich ogniw. Możesz każde poszczególne ogniwo wymienić. To jest tak. koszt 6200 zł brutto. Za ogniwo czy za całą Za baterię? ogniwo. No to dużo. Razy 5, tak? O kurna. No bo masz 5 tych ogniw, tak? Jakby w tym. Możesz wymienić je poszczególnie, możesz wymienić je w komplecie. To na całą historię jednego z warszawskich ASO to może na serwisie wymieni na gwarancji z jedną. Sam akumulator, tak? Tak. Czy samo jedno ogniwo? Samo jedno ogniwo. Okej. Jedno. Natomiast sprzedali kilka, ale to z racji tego, że wiesz, jest dużo sprowadzonych samochodów ze Stanów, z Kanady. No i wiadomo, są po kolizji, więc te baterie były sprzedawane bardziej jako część zamienna niż żeby coś się popsuło, tak? Czyli wiesz, jakieś tam uderzenie Okej. czy coś i tak dalej. Generalnie z tymi problemami nie ma. Jeżeli Akumul- problemy mogą być w momencie takim, kiedy masz gdzieś jakieś uderzenie czy coś, wiesz, gdzieś tam jakaś wiązka może korodować. Jeżeli dostał samochód. Tak, bo samych takich problemów eksploatacyjnych Brak. z tą elektryką nie ma nic. Brak też problemów z ładowaniem, chociaż nie do końca. Na gwarancji wiesz, co było wymieniane dwukrotnie? Wiem, bo sprawdzałem. No. Przewód zasilający. Przewód ten, który służy do ładowania, Tak. ten fabryczny, on się po prostu przepalił, to nawet nie jest ładowarka, tylko to jest sterownik na dobrą sprawę, więc nawet aftermarketowy można kupić sobie, ładować. Przed chwilą ładowaliśmy go moim. Czas ładowania? No 4 skromniutki, no bo to masz 7,6 kWh pojemności tylko tego akumulatora. On pewnie teraz ma jeszcze mniejszą pojemność, więc de facto ładowanie ze zwykłego gniazdka 3,5-4 godziny, a jak masz siłę, to ładowarka pokładowa 3,6, więc 2 godzinki się ładujesz. No. Przy czym naprawdę nie musisz z tego korzystać, bo wiadomo, w nocy jesteś, to raz, dwa, trzy jest naładowane, nie? Ale przez to, że tutaj ta bateria wylądowała pod podłogą bagażnika, to jest cały schowek pod podłogą bagażnika tutaj w tym samochodzie, czyli mieści się tutaj tylko First Aid Kit, czyli co? Kit to jest dziecko, First to jest drugi, a aid co to było? Czyli druga choroba dziecka to jest First Aid Kit, dokładnie, tłumacząc. No tu jakaś tam wnęka, no i zmalał nam ten bagażnik z 480 do 370 litrów i to nie jedyna rzecz, która uległa zmniejszeniu, ponieważ mniejszy jest też zbiornik paliwa. Miał 60 w wersjach benzynowych i diesla, a tutaj ma 41, więc skromniutko. A to jest ten sterownik, który 2 razy się spalił. No ale nie dziwię się, że się no, spalił. w takich Jak on warunkach leży, to się No właśnie spali widzę. Hej, cypiski dawać walizki. Kto to, jak to tutaj przymocował? A, tu są takie uchwyty montażowe i pan właściciel sobie w prolajnie, rozumiesz, dziury wywiercił na to. No tak, to druga tu nie wejdzie na pewno. Ja bym od razu spróbował w ten sposób. nie zrobimy. Nie, i dwóch tutaj już wiadomo, że nie. No nie pchamy, nie kombinujemy. Nie możemy. Jest to bagażnik. Ale możemy z dużej zmienić na 2 małe. No, z dużej na 2 małe.
O żonie mówisz? No, Ale 370 litrów jak w kombajnie. A dalej nie wejdzie? Nie. Nie wejdzie. Nie, to lepiej na płasko. O, proszę, dwie kabinówki wchodzą, wystarczy. Bardzo dobry samochód pakowny, 2 osoby na weekend pojadą. Będą się ładowały co 10 km. Ale pojadą. Się kawy ochlają? Co? Się kawy ochlają No na tych nie, no stacjach? widać, że praktyczność jest ograniczona. Najgorsze jest to, że ta generacja F30 nie występowała w pluginie kombi, bo już miałbyś zupełnie inną sytuację. Miałbyś roletkę, mógłbyś ją sobie wymontować, wrzucić większe bagaże, więc de facto zrobili, można powiedzieć, samochód kompaktowy z tej BM-ki. Przez to, że tak zmniejszyli ten bagażnik. Bardziej automiejskie. No bardziej Mało już niż... jest, tak, bardziej zdecydowanie. Stawiali na to, że te 20-30 km, no może 40 wystarczy Ci do jazdy po mieście, ale stworzono ją też w trochę innym celu, żeby pokazać, że plug-in, czyli niewielki silnik czterocylindrowy o stosunkowo niewielkiej jak na BMW mocy, gdy dorzuci się do niego silnik elektryczny, to może alać. Ponieważ przyspieszenie do setki to tylko 6,1 sekundy. 6 sekund. To naprawdę był świetny wynik i też było bardzo dobrze, bardzo dobrą miał cenę ten samochód. Chcieli tym pokazać, że możesz mieć auto o osiągach 330i, które już wtedy miało 2-litrową benzynę, tam 258 koni ona chyba miała, ale jednocześnie możesz oszczędzać. Możesz jeździć w zasadzie bezkosztowo, jeżeli chodzi o paliwo, na przykład po mieście przez te kilkadziesiąt kilometrów. I cenowo był pomiędzy 320d a 330i. Nie? Więc taki złoty środeczek, można powiedzieć. Złoty środeczek. To co? Nie wiem, czy ja chcę wsiadać do tego samochodu na tylną kanapę, powiem szczerze, bo wiemy, jakie są BM-ki, Zwłaszcza małe. z tyłu. No dobra, ale wsiądź tam z przodu. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale ty chyba siedzisz z zębami Słuchaj, wbitymi w no nie, kolana. ja- no odsuń się jeszcze trochę. No Ja tu zrobiłem miejsce. tak, żebyś tu mógł wejść. O, to powiem Ci, że a to teraz jest... poczekaj. A teraz się trochę odsunę. O. A nie, no to nie jest źle, powiem Ci. Po pierwsze, super wyprofilowana tylna kanapa, jeżeli chodzi o siedzisko, bo ono jest dosyć długie i mam nawet nieźle podparte tutaj nogi i tak jakby wpadłem w nią trochę. Za mało miejsca nad głową, tak jak dla mnie zdecydowanie, mimo że jest tutaj wyprofilowany ten dach w taki sposób, żeby szyberdach chował się w tym miejscu, jak się go odsunie, więc tutaj jest tak jak w standardowej BM-ce, no ale niestety, taki jest tego efekt. Natomiast na kolana zaskakująco dużo miejsca i na stopy naprawdę w cholerę. Maksymalnie masz Poczekaj, Nie, bo moim zdaniem właśnie nie masz nie- opuszczonego. Nie, opuszczony jest maksymalnie. Naprawdę? Tak, fotel pasażera się tak nie To opuszcza. jakoś kierowca powiem jest Ci, niżej. natomiast strasznie się wygina, jak się opierasz. Ile Ty przez te święta przytyłeś? Czy to No kwestia wiesz, tego no, fotela? było trochę Pracuje to nagotowanego. oparcie, kurde, niesamowicie. Jakby za chwilę miało strzelić. Są nawiewy i można, typowo dla BMW to lubię, bo nie masz trzeciej strefy typowej klimatyzacji, ale masz możliwość zmiany temperatury tego nawiewu przez pokrętło. Tak samo jest z przodu, nie? I to było fajne, no i oczywiście siły nawiewu drugim pokrętłem, więc to taki półśrodek, ale on zdaje egzamin. Nie ma ani jednego gniazda USB-C, więc trzeba sobie skorzystać ewentualnie z ładowarki wpinanej do gniazda tego, no, jak to się mówi? Zapalniczki. To super. Dzisiaj nie mają tego wszystkie SUV-y i samochody typu kombi. A wówczas już, zobacz, miał kanapę taką dzieloną 40-20-40, że jak chciałeś coś wyciągnąć sobie z bagażnika, to mogłeś to zrobić, albo przewieźć dłuższe przedmioty. Zajebiste to jest naprawdę, że BMW to stosuje nawet w sedanach. Super mi się podobają też tutaj te sprytne zagłówki, bo je się stawia tak i jednym naciśnięciem sobie z powrotem go do takiej pozycji sprowadzasz. I o, tu nawet na przykładzie tego można to pokazać. No skóra jak to skóra w BMW, no tak gdzieniegdzie już tak powygniatana, gdzieniegdzie już widać jakieś rysy na niej, wyszarpania. No i jeżeli chodzi o Z przodu gorzej. jakość, no jeżeli chodzi o jakość materiałów, to pokażemy podczas jazdy, to nie była to udana BM-ka. Sporo plastiku, chociaż na drzwiach tej jakości gorszej nie widać, bo to jest miękkie, to jest miękkie, to jest miękkie, nawet ten kawałek jest miękki, to tutaj nawet jest dosyć miękkie i przyjemne, tak jakby było tak ogumowane, tak bym powiedział. Od wewnątrz kieszenie wyłożone wykładziną, niestety tylu dobrych rzeczy nie można powiedzieć o konsoli środkowej i desce rozdzielczej tam z przodu. O, podłokietnik jaki szeroki i ma otwierane, miał otwierane uchwyty na kubek. Coś się zacięło. Pewnie jakieś dziecko wylało. Zalane Coca-Colą. Kakao wylało. Wylało kakao. Kakałem. O, no, naprawiłem. Widzisz? Wystawię rachunek jak właścicielowi, jak w serwisie BMW.
Powiemy, że wymieniliśmy. Ile to może w BMW kosztować? Nie wiem, ale Ze 3 koła. wiem ile kosztuje robocza godzina. Ile? 1000 zł. Kurna, ja 2 godziny to robiłem, przysięgam. No i akurat mamy na weekend. Tak jest. I to na bogato. O, proszę, e-drive. A wcześniej przed liftem było Active Hybrid. I to niestety boli jeszcze, Co? że nieważne czy przyjedziesz 7-letnim BMW czy 2-letnim BMW, cały czas ta godzina kosztuje 1000 zł. BMW. Nie przeżywaj tak. O, No ale wiesz, o a tym stać. mówię. O tym mówiłem. To wszystko tutaj był straszny plastik fantastik. Posłuchajcie. I to tak delikatnie. Tutaj już troszkę lepiej, bo to było miękkie i przyjemne. O, jaka mała nawigacja. Ty, to ja już wiem, kto był, jak jest taka mała nawigacja w BMW F30, To ktoś musiał mógł kupić tylko z Poznania. Podemski to kupić. to ktoś z Poznania. Tylko. Na kole kierownicy już też widać trochę tego przebiegu, że to jest 140 000 kilometrów. Jest lekko powycierane w tym miejscu. Fotel pasażera jest w najlepszym stanie z całego samochodu i to są te sportowe fotele, bo kurde, boczki jakie mają tutaj wystające. Tutaj mają podparcie pod uda i bardzo podobał mi się ten klasyczny układ w BMW, tej klimatyzacji, tego radia. Więc jakościowo było tak sobie. Ciekawe jak na naszych płytach, jak nim pojedziemy, będzie to wszystko tutaj grało. Czy będzie grało? No. Chwila prawdy. Mamy 95% akumulatora, prawie 100% i zobacz jaki jest zasięg. No już na 10, bo jak wyjeżdżaliśmy spod domu było na 11, 11. ale przejechaliśmy 100 metrów i mamy już I 10. mam 10. I to jest realny zasięg na prądzie zimą BMW 330e, które ma 140 000 km przebiegu. Degradacja na poziomie, ja wiem, mam myślę w tym momencie 40-50% pierwotnej pojemności baterii. Poprawkę możemy wziąć na to, że zima, ok, ale zjechać z 35 do 10, no naprawdę tam niewiele prądu pozostało. No można powiedzieć na osłodę i tłumacząc tak duży spadek tego zasięgu, że samochód generalnie jeździł głównie po mieście. 70-80% czasu i przebiegu spędził jeżdżąc tylko na elektryce. Był ładowany a nawet 3-krotnie w ciągu dnia, jak jeździło się trochę więcej. No ale dyszka to nie za dużo. No nie za dużo, no także Nie za dużo. do przedszkola i z powrotem. No pewnie wszystko zależy też od tego, jak ta bateria była użytkowana. Pewnie latem będzie to 15 km, a nie 10, no ale nie robi ta liczba wrażenia jak w takim 6-7-letnim samochodzie. Odpalasz go i się okazuje, że ma 10 km zasięgu zamiast tych 30. Bo 25-30 to jest taki dystans, jaki dziennie warszawiak pewnie przejeżdża. 10 do pracy i 10 z pracy. Na zakupy, dziecko odebrać i okej, I wtedy wiadomo. tak, no ale 10 km to już musisz go cały czas trzymać pod prądem tak naprawdę. Nie, tak jak po takiej drodze się jedzie, to nawet tutaj nie trzeszczy, dosyć głośne ma to zawieszenie, ono nie jest takie, M-kowe. nie? Takie, Co? Jest takie głośne, Jest nie? głośnawe. Słuchać, tak. że dobija, natomiast Tak. jakby nie ma tutaj luzu jakiegoś, czy Nie. czy I też nie trzeszczy to wnętrze, więc pomimo tego, że zastosowano to dużo plastiku, no tam gdzie może jakiś mały, drobny trzask, ale na pewno nie trzeszczy tak jak nowa Skoda Kama. Kodiaq. O, Kodiaq. Natomiast pod naciskiem jak zaczynasz gdzieś tam naciskać, to o. Nie, to tu jest z boczka, słyszę. O kuźwa, ile złomu! No, nie wiem, właściciel nie ma dzieci, żeby im dawać te drobniaki? Albo nie ma skarbonki. To aż dziw, że to nie trzeszczy, jak jedziemy po tej drodze. Jaki mały wibrator. A nie, to rozpylacz zapachów. Mamy tutaj sporo trybów i różnych jazdy, bo w zasadzie dwa rodzaje trybów jazdy, bo jeden taki klasyczny, jak mieliśmy w BM-kach, dzisiaj to już tego też nie ma, bo Eco Pro, Comfort i Sport. Jak wchodzimy w Sport, to automatycznie uruchamia nam się silnik spalinowy. Jak wracamy sobie do Eco Pro, to ten silnik spalinowy nam całkowicie wyłącza. Już masz 8 km zasięgu. A tutaj mamy jeszcze przycisk eDrive i jak w ten eDrive sobie weźmiemy, to mamy albo Max eDrive i to jest maksymalna jazda przy użyciu silnika elektrycznego. I on teraz będzie, nawet jak
zrobisz, spróbuj mu wbić nogę w pedał gazu, to było fajne to, że ten silnik elektryczny się spalinowy nie załączał, a zrób mu kickdown, dopiero jak zrobiłeś kickdown, to on odjeżdżał, nie? I to odjeżdżał naprawdę wartko, bo miał wtedy moc i moment jednocześnie z silnika elektrycznego i spalinowego, one wprost się nie sumowały, ale systemowa moc była naprawdę dobra. No i oprócz tego Max e-Drive mamy jeszcze Safe. Czyli teraz pozostajemy z akumulatorem naładowanym na takim samym poziomie, a nawet może on się, jak jest całkowicie rozładowany, doładowywać w tym trybie, najczęściej na ekspresówce albo na autostradzie. I jest jeszcze Auto e-Drive, czyli on sobie sam decyduje, kiedy jedzie na elektryce, a kiedy jedzie w trybie hybrydowym. Co ty jesteś taki skupiony? Pierwszy raz hybrydą jedziesz? Nie, tylko jak mówisz, ja sobie patrzę, bo ty mi przełączasz, ja sobie patrzę, jak te tryby właśnie się, bo on się właśnie wyłącza zaraz z silnika spalinowego na elektryczny, tak się bawi. I właśnie sobie obserwuję tutaj na No to pokaż zegarze. teraz. Teraz jedź, na przykład jesteś w trybie auto, zacznij jechać dynamicznie nagle. No i zanim tak, włączył ten silnik spalinowy, włączył skrzynię biegów, wrzucił odpowiedni bieg, Ze 2 sekundy. 3. stracił ze 2 sekundy po to, żeby potem je odzyskać, bo ma 6,1 do setki, no więc jest naprawdę dynamiczny. Ciekaw jestem, jakie będziesz miał odczucia z jazdy na samej elektryce, bo ten elektryk może nie ma spektakularnej mocy, bo 88 koni mechanicznych, ale ma sporo newtonometrów, nawet jak na takie auto, bo 250. No jeżeli chodzi o samą wersję, to ktoś tutaj dobrze przyoszczędził, bo jest skóra i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o luksusy. Mały ekran nawigacji, brak podgrzewania foteli, no to, że nie ma elektryki w krzesłach, tylko trzeba, bez prądu są, tylko trzeba je sobie ręcznie regulować, to dla mnie akurat nie jest problem. No nie, no także na pupa Ustawiasz mogłoby być na raz i tych tyle, skórach. ale tak, grzanie dupska mogłoby tutaj być. Natomiast czuć w tym aucie dwie rzeczy. Taką lekkość prowadzenia, tak mi się wydaje, bo pomimo, że jest cięższa o jakieś 160 kg od wersji spalinowej Nie czuć tego w porównywalnej, ogóle. to nie czuć tego, Nie bo czuć ona w i ogóle. tak waży 1600 kg, to nie jest dużo, tam z drobnym okładem. To jest jedna rzecz, a druga, tak jak nawet siedzę z fotelu pasażera, to sprawia wrażenie naprawdę dynamicznej. Wiesz, no jest, bo ja pod tym, wiesz, pod pedałem czuję, że ona, wiesz, jak zobacz, delikatnie ona jedzie, ona idzie, to nie jest taka, O, wiesz, szła teraz jak dzik. nie mogę ich wyprzedzić, no. To jest średnie zużycie paliwa tam z większych dystansów. Pewnie tam z kilku lat nawet, bo nie było resetowane, jak twierdzi właściciel. No ale obejmuje nie tylko jazdę po mieście, ale też w trasie. I w trasie akurat ten plug-in nawet był dosyć ekonomiczny, bo palił tam zależnie od stylu jazdy od 7 do 9 litrów. Jak Ci się paliło, no to 9. Jak spokojnie, no to 7. No to też nie ma Natomiast tragedii. wiesz, jaki jest jego problem? Problem w nim to jest jazda, paradoksalnie zupełnie inaczej niż w hybrydach, jazda po mieście w momencie, kiedy całkowicie rozładuje Ci się bateria, bo w dużych kolkach potrafi opierdzielić nawet 15 litrów. Co jeszcze Ty mógłbyś, Piotr, nam powiedzieć o tym samochodzie z punktu widzenia człowieka, który te samochody naprawia? No o silniku to Ci tam powiedziałem, już mały co nieco. Dlatego już nie chcę słuchać o silniku. O skrzyni to już tak jak wiemy, No ZF-owska. ZF-owska to tutaj praktycznie nic Pancerna. nie dzieje, pancerna. Rzekłbym, że tutaj też może być pancerne zawieszenie, dlatego że tutaj przy przebiegach 100, 120, 150 tysięcy nic nie robimy. Mówimy o zwykłym, bo o- tutaj nie mamy aktywnego. O zwykłym zawieszeniu, ale mówię tutaj o wahaczach, czyli mówię o tulejkach, w wahaczach, mówię tu o stworzniach. No w trójce F30 się im to udało i naprawdę te zawieszenia przejeżdżają dosyć duże dystanse i wiesz, po 5, po 6 latach w zawieszeniu nie robimy praktycznie No to nic. super. A plusy są takie, że nawet gdybyś miał coś do zrobienia w tym zawieszeniu, no to one też nie jest jakieś drogie, bo możesz wymienić samą tuleję w wahaczu, chyba że stworzeń ci walnie, no to niestety stworzeń jest zintegrowany z wahaczem, trzeba wymienić ten wahacz. Ale to nie są duże koszty i tak jak mówię, wymieniasz je naprawdę bardzo rzadko. Rzadko. Czasami się zdarzają jakieś zapocenia przy tylnym dyfrze. Mówimy tutaj o półosiach napędowych. Czasami zdarzają się wycieki w dyfra wałka tego wału napędowego, ale to rzadziej. No i tak to generalnie eksploatacyjnie ten samochód jest naprawdę dobry. Mało tu też rzeczy się w tym samochodzie psuje. Naprawdę. No, poza Także ja tutaj się akumulatorem. wierzę, dzisiaj mało odzywam, bo no eksploatacyjnie No mało boli robimy, tylko ten mało akumulator robimy, i nie? co ciekawe powiem Ci, że często właściciele tego samochodu wymieniają sobie ten akumulator na większy
Z nowszego modelu. G30. Z G20. G20, przepraszam bardzo. Z G20. 10 tysięcy złotych to kosztuje. W sensie kupujesz, to sobie są zakłady, które w tym się wyspecjalizowały. Ten akumulator pasuje. Większy masz na nim zasięg, bo tam jest chyba w okolicach 100 km. Przepraszam, przegiąłem grubo. 50-60 km. I jest też trwalszy, mniejszej degradacji ulega. No wiesz, konstrukcyjnie on jest nowszy po prostu, tak? No i jak sam powiedziałeś, to jest około 10 tysięcy złotych, a to jakbyś chciał wymienić tą baterię, kupić w ASO nową do tego konkretnie modelu, no to 30-32 tysiące, zależnie tam jaka cena, bo te ceny się tam może delikatnie wahać, tak? Proszę, wchodzimy Przecież tylko ja w tryb elektryczny. Ja jeżdżę tylko i wyłącznie przepisowo. Zobaczymy, ile pojedziesz tylko na elektryce. Próbuj. Tu już jest max, to z niego wyciskasz? Przyspiesz. Nie, no nie, delikatnie muskam, żeby on mi się nie... Nie rozładuje ci się, to jest 5 km do zjazdu, daj spokój, ciśnij. Ile? 120. To już koniec? No, Tak? no. Czy więcej nie pojedzie? Nie. Już masz przy kickdown, No. tak? No to, a jest nas... O, zobacz, i już. teraz mi się uruchomił mi się. Kickdown zrobiłeś? No, bo trzymałem cały czas nogę Okej. w kickdownie. Czyli 120 jedzie na elektryce, max. Proszę, zresetować średnie zużycie. Teraz jedziesz, silnik spalinowy jest włączony, ale pewnie też korzysta sobie trochę z tej elektryki, więc weźmy na save. Somebody save me. No poszła do przodu ta technologia jednak. Jak Poszła, się te poszła. nowe pluginy testuje, to one już jednak są dopracowane. Nie tylko dopracowano, powiększono w zasadzie akumulatory, nie tylko są to większe zasięgi, nie tylko lepsze osiągi, ale przede wszystkim płynność pracy tego wszystkiego jest dużo lepsza dzisiaj. No, ten rozrusznik jest mocno irytujący. No I teraz jakbyś tak w korku jechał, i co chwilę 2-3 kilometry. wymasowałoby Cię. O Jezu. Bo to jeszcze przy każdym takim odpaleniu to się trzęsie. No, jakbyś diesla z zerwanymi poduszkami pod silnikiem odpalał. No na szczęście widzisz, w benzynach się te poduszki silnika mniej zużywają niż w dieslach. No bo nie? inne wibracje są. Inne wibracje, inne momenty, także mniej się zużywają. Ale zobacz, gadaliśmy o tym, czy ona będzie głośna. Nie, cicha jest Tam dosyć. mieliśmy ten fragment, ten betonowy Tak, jest nieźle. i nie było takiej tragedii, nie? Myślałem, że jest głośniejsza, szczerze mówiąc. Ale te wersje z dieslem są głośniejsze faktycznie. są I to jest głośniejsze, słychać, tutaj nie ma dramatu. Ale ona w tym trybie save doładowuje baterię. Tu jest niby tylko sterowana systemem jazda, przepraszam bardzo, niby tutaj jest napisane, że poziom naładowania akumulatora zostanie utrzymany, ale nie jest utrzymywany. Ona ją doładowuje, dlatego spalanie nam jeszcze rośnie. Teraz było bo jakoś wzrosło z powrotem. No, mówię, to bez sensu. To już jak jest podtrzymanie, to powinien podtrzymywać tylko, czyli pozostawiać ją na tych 8-9 teraz km zasięgu. Wyłączył. No, bo ja Cię wrzuciłem w tryb. No bo ty się bawisz, no. Bawię się, tak, a o co chodzi? Ja się lubię bawić. Jestem zabawowy chłopak. Ale za blisko trzymasz rękę mego kolana, więc się trochę boję. Jeszcze szczególnie, że mówię, że jestem zabawowy chłopak. Tak. Na ręcznym. No dobrze. To teraz będę Cię prosił, abyś wykonał ćwiczenie pod tytułem przyspieszenie od 0 do setki tylko na elektryce, bo to jest pierwszy parametr, jaki sobie sprawdzimy. Dobra. Lewą nogę na pedale hamulca, do kickdownu, ale bez kickdownu. Tak, No. tak. Pamiętaj, żeby nie zrobić kickdownu, bo włączy nam się silnik bo nam spalinowy. się włączy, tak. I jedziesz do 100 na godzinę. No No, co ale zrobiłeś? Nie, no włączył nam się od razu. Dlaczego to tak zrobiłeś? No nie. Nie umiesz tego inaczej To zrobić? ty coś żeś... Proszę. No, No i bez kickdownu. bez kickdownu. No, o, tak jak teraz. Brawo. O, zmienił bieg, super. Znowu zmienił. O kuźwa, co się zejdzie. Bez kickdownu? No, tak na 3/4, wiesz, żeby Nie no, ale to dojdź do kickdownu. Ale no już mi zobacz, uruchomił, no. Ale trwa, to timer muszę włączyć, a nie stoper. Dobra, jeszcze raz, bo jak widzisz, ja myślałem, że jak wyłączymy Nie, go jest tutaj, to tak. on nam się w ogóle spalinowy nie włączy. No nie powinien nam się No włączyć, właśnie, to tylko dlaczego nam tłumaczę się- Ci. Ale zrobiłeś kickdown, czy nie zrobiłeś kickdownu? Nie do końca. Bo jak No zrobisz co znaczy do końca? No bo jak wciśniesz Kickdown to jest tak, ten moment przeskoczenia. kiedy wpadnie ci pedał. No to nie, Tak. bo jeżeli ci wpadnie, to cię uruchomi mi spalinowy. Dokładnie, no to tak nie robisz. Nie. I co się dzieje wtedy? Jo? Nie, poczekaj. O! O! O!
I to by było na tyle. 50, 60. No i widzisz i zobacz. No dobra, i to znowu przyspiesz się- teraz na maksa, dobra, zrób tą 100. Dobra, już. Widzisz? Ja pierdzielę, 18 sekund, to już jest... Nie, to jest tragedia. Tylko zobacz, on się rozpędził do 60, 60 ile tam miałeś? 5 i on już uruchamia silnik. I 18 sekund łącznie wyszło 18,5 sekundy. Dobra, zmierz go w takim razie teraz w trybie sportowym. W trybie sportowym on będzie miał pełną moc, powinien przynajmniej mieć pełną moc z obu silników. Gotowy? Ja oczywiście. Jo. No to powiem Ci, z 6,1 fabrycznych 6 czy 7 lat temu zostało mu prawie 8 sekund. 7,95. No, ale Dobra, jest troszkę ślisko, ona się jest uścisnęła ta opona i w jest ogóle, nas ale... trzech, mamy cały zbiornik paliwa. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. No jeszcze raz jedziesz, to jedź, no. Nie, no ale teraz dobrze, że na mokrym to byśmy tu mielili. Teraz tak jakby troszkę lepiej Też mi się wystartował. tak wydaje. No jest lepiej, lepiej. Niewiele, ale lepiej. Ale lepiej. Ile? Poprawiłeś to do 7,71. No nadal jesteś grubo powyżej 1,5 sekundy od danych fabrycznych. No, powiem Wam, że po 6 czy tam 7 latach niemal, no to czuć już jest zużycie mocne przede wszystkim tutaj tej elektryki. Ona tak jakby już nie ma takich parametrów, w sensie nawet ten silnik elektryczny jakby tutaj lekko zamulał. No więc tak bym powiedział. No słabo. Zobacz, ładowane tak naprawdę z niewielką mocą, bo cały czas na 230 V. No to ja rozumiem, że wiesz, jakby się, nie wiem, 100 kW cały czas ładowało, czy nawet 11, czy 22, to jest niewielką mocą ładowane. No fakt, że często ładowane bardzo i bateria też non-stop pracowała w zakresie de facto 6% do 100%. Nie, bo cały czas nie naładujesz plugina do 80%, tylko ona non-stop, tak jak telefon komórkowy, dostawała w pierdziel. Tylko pamiętajmy o tym, że to jest technologia sprzed lat 7, 8, 9. Nie? 2016 tak, rok. bo to już mamy wersję. Inne baterie, dzisiaj mamy większą gęstość energetyczną, inne systemy ładowania, które te baterie chronią przed degradacją. Wtedy jeszcze nikt w takie bajery się nie bawił, nie? Więc efekt jest jaki jest. Nie warto na pewno w ASO wymieniać tych baterii, czy nawet poszczególnych ogniw. Skłaniałbym się raczej ku temu, żeby taką baterię właśnie przemontować za dychę z jakiejś G30. G20, przepraszam. A firmy, które to robią, dają też gwarancję, także to też nie jest tak, że sobie wymienisz tą baterię i Tak, ja wiesz. myślę, że jest dużo więcej alternatyw na wymianę tych ogniw czy całego akumulatora niż tylko te dwa, o których powiedzieliśmy, czyli albo ASO, albo 10 000. Myślę, że są firmy, które są w stanie poszczególne ogniwa Ci wymienić i będzie to kosztowało 2, 3, 4 tysiące złotych, nie? Bo nie wymieniają tego na ogniwa oryginalne BMW i Vaso, które kosztują... Tak, tylko pewnie jakieś tam Dokładnie. chińskie zamienniki. To jest akumulator, no nie są to baterie paluszki, ale to jest akumulator, da się tutaj dostosować pewne rzeczy. No ze względu na ten napęd to ja nie wystawię temu autu spektakularnie dobrej oceny. Fajne, bo szybkie, w subiektywnych odczuciach, w takich na papierze już trochę mniej, bo prawie 8 sekund do setki. No, nie wiem, no takie 6. Nieźle zniosło upływ czasu. Trzyma się to wszystko kupy, nie trzeszczy, chociaż jest plastikowe. Nie trzeszczy. Ta skóra gdzieniegdzie jest, już widać po niej wiek, ale też nie jest jakoś spektakularnie zużyta. Ciasne w bagażniku. Z tyłu tego Mało miejsca, miejsca. jak Cię mogę. No taka, powiem Ci... No trójka. Nie wiem, dlaczego trzyma tak dobrze wartość, bo wyobraź sobie, że nadal kosztuje 80-90 tysięcy złotych taki egzemplarz 330e. To sporo. No dużo. Sporo. Jeszcze mam nadzieję, że to są egzemplarze, które mają trochę lepsze te parametry, przynajmniej jeżeli o zasięg chodzi. No to sporo. No bo naprawdę 25-30 km to jest minimum, jakiego oczekujesz od takiego auta, nie? No ani 10-11 km. Nie? No nie 10, nie 11, no nawet ta zima tego nie usprawiedliwia absolutnie. No nie, bo ten zasięg Ci wskoczy może za 2 km. Max, prawda? Max.
Znaczy, wiesz, BMK generalnie źle nie wygląda. Ona się ładnie zestarzała. Nie, zestarzać się ładnie więc zestarzała. to jest dla niej plus. Więcej z największym plusem. Za dodatkowy 1 punkt mu daję za to. Nawet mu dam. 2. Wszyscy ci zjeżdżają, jak jedziesz lewym. Tak? Zwłaszcza w tym kolorze i z Zwłaszcza- tym napisem 330. I z 2 typkami w środku. Tak. Dokładnie tak. Na czarno tylko powinienem się albo na granatowo ubrać, wiesz? I byłoby ekstra. Powinniśmy delikatnie jeszcze antenkę taką małą. Antenkę z tyłu, przyciemnić z tyłu, boczne szyby. szyby. Bierzcie. Warto. I można obrać.